Serdecznie zapraszam do odcinka 60. playlisty Mroczna Historia pod tytułem Renesans okultyzmu, część 5. W poprzednim 59. odcinku opowiedziałem o postaci markiza Savalette de Langes. W tym odcinku opowiem o pozostałych uczestnikach projektu rozpoczętego we Francji pod koniec XVIII wieku. Jak głęboko sięgał kabalistyczny okultyzm masoński i jakie były jego cele, jaką rolę odgrywał Savalette w spisku przeciwko Kościołowi i monarchii. Otóż w 1774 roku na tronie królewskim zasiadł młody, zaledwie 20-letni Ludwik XVI, syn Ludwika Ferdynanda i Marii Józefy Wetyn, wnuk Ludwika XV i Marii Leszczyńskiej oraz króla Polski Augusta III. Zaledwie rok po objęciu władzy wraz z 2 braćmi został zainicjowany do królewskiej i militarnej loży Trzej Zjednoczeni Bracia na wschodzie dworu. Loża ta została stworzona specjalnie dla króla i jego braci 1 sierpnia 1775 roku. Członkami loży była gwardia przyboczna na Wersalu. Tak więc okultystyczno-kabalistyczna masoneria wciągnęła w swoje szeregi najpotężniejszą osobę we Francji, króla Ludwika XVI, wykorzystując jego młodzieńczą naiwność i mamiąc go utopijną wizją wspaniałej Francji, która wkrótce zakończyła się krwawą rewolucją. Już po 3 latach po objęciu tronu w 1757 roku Ludwik został wielkim mistrzem połączonych zakonów świętego Łazarza z Jerozolimy i Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel. Stanowisko to piastował do roku 1773. Wkrótce na kontynencie amerykańskim doszło do bitwy pod Saratogą, w której wojska amerykańskie pokonały siły brytyjskie i rok później, w 1778 roku, Francja zaangażowała się w wojnę o niepodległość kolonii północnoamerykańskich przeciwko Wielkiej Brytanii, podpisując sojuszniczy traktat z Amerykanami. Po 5 latach wyczerpujących walk w 1783 roku utworzono nowe państwo, Republikę Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale dla Francji oznaczało to dalszą ruinę finansów państwowych, potęgując wrogie nastroje i napięcia społeczne. Powstaje pytanie, jakie siły skłoniły Ludwika XVI do zaangażowania się w nieswoją wojnę, niszczącą potencjał militarny i gospodarczy Francji? Odpowiedź nasuwa się sama. Była to masoneria, będąca wrogą dla monarchii francuskiej siłą. Ostatecznie wybuchła Wielka Rewolucja Francuska, do której doprowadziła pruska wrona, wykorzystując templariuszy i masonerię. 11 stycznia 1793 roku odbył się proces obywatela Capeta, czyli Ludwika XVI, któremu zarzucono zdradę stanu. Nie obroniła króla masoneria, do której należał i której gorliwie wykonywał rozkazy. Został skazany na śmierć, a wyrok wykonano 21 stycznia 1793 roku przy użyciu gilotyny. Niestety masoneria była rakiem toczącym głównie elity rządzące i jej destrukcyjna działalność nie zakończyła się bynajmniej w XVIII wieku, ale wręcz przeciwnie, trwała nieprzerwanie i trwa nadal niewątpliwie, nawet w naszym małym imperium. Jednakże do zawładnięcia światem, oprócz zniewolenia społeczeństw oraz zniszczenia Kościoła i religii, potrzebny jest kapitał. Dlatego też
Zanim zamordowano oficjalnie króla Francji Ludwika XVI, Savalette, korzystając z jego protekcji, zdążył rozpocząć nowy projekt. W owym projekcie oprócz Savalettiego uczestniczyło kilka osób, a wśród nich pojawili się znani nam z poprzedniego odcinka wicehrabia de Tavannes i Louis-Claude de Saint-Martin. Pozostali to Camille de Poincaré, Blanc de Saint-Maur, dr Girard i dr Jean Roy. Zanim przejdę do owego tajemniczego projektu, podam parę informacji o kilku jej uczestnikach. Na początek książę de Tavannes. Tytuł ten nadał w 1786 roku król Francji Ludwik XVI dla swojego pierwszego generała porucznika w Burgundii, hrabiego o imieniu Charles Les François Casimir de Sceaux. Tytuł ten był nagrodą za wielkie usługi, jakie hrabia Sceaux i jego rodzina oddała koronie. Ród Salsów posiadał w Lennie miasto Tavannes, położone w kantonie Berno, z tytułem hrabiowskim od kilku pokoleń. François de Sceaux był początkowo pułkownikiem grenadierów francuskich, zanim awansował na generała porucznika. Został on mianowany kawalerem honoru przez królową Marię Antoninę. Był on również baronem Dunay, hrabią Beaumont i Bizançais, a także rycerzem zakonu świętego Michała i od 1784 roku kawalerem zakonu Ducha Świętego. Wiemy również, że podobnie jak Saint-Martin był członkiem masońskiej loży poszukiwaczy prawdy Savalettiego. Louis-Claude de Saint-Martin był francuskim filozofem i wpływowym mistykiem chrześcijańskim, którego dziedzictwo zainspirowało założenie zakonu martynistów. Będąc w wojsku podczas pobytu w garnizonie w Bordeaux, znalazł się pod wpływem Martineza de Pasquali, zwanego również portugalskim Rzymianinem, który nauczał pewnego rodzaju mistycyzmu, zaczerpniętego ze źródeł kabalistycznych i wspólnie z nim próbował znaleźć tajemny kult z obrzędami magicznymi. W 1771 roku Saint-Martin opuścił wojsko i został głosicielem mistycyzmu. W tym samym roku zamieszkał z Jean-Baptiste Villermozem w Lyonie, pisząc swoją pierwszą książkę. Kolejną postacią była Jeanne Camille de Poincaré, markiza Dufry, francuska arystokratka i ekscentryczna wdowa, pasjonująca się okultyzmem i alchemią, bogata i łatwowierna i znana pod pseudonimem Madame Dufry z biografii poszukiwaczy przygód z XVIII wieku, takich jak Cagliostro czy Casanova. Adrien Michel Hyacinthe Blanc de Samo był francuskim poetą, dramaturgiem i historykiem. Pochodził ze zrujnowanej rodziny i będąc na studiach, a potem na emeryturze, szukał pocieszenia w obliczu trudów losu. Napisał wiele wierszy, które były opublikowane w kilku tomach, oraz skomponował tragedię zatytułowaną Orfanis i historię Rosji w 2 tomach. Był również kustoszem archiwów i historiografem zakonów Saint-Michel i Ducha Świętego. Wiadomo również, że w 1776 roku Michel był cenzorem królewskim i w 1800 kustoszem biblioteki Arsenału. O pozostałych uczestnikach projektu Savalettiego, czyli doktorze Girard i doktorze Jarnois, praktycznie nic nie wiadomo, ale można przypuszczać, że tak jak pozostałych, wszystkich ich łączył zarówno okultyzm, jak i masoneria. A teraz dodatkowo połączył ich jeden wspólny projekt, o którym opowiem w następnym odcinku.
Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 60, w którym opowiedziałem o kilku uczestnikach projektu, na którego czele stał Marquis Savalette de Lans. Serdecznie zapraszam do odcinka 61 pod tytułem Renesans okultyzmu, część 6.